Siemano, jedziemy właśnie do Warszawy, a jedziemy nietypowym autem, ponieważ idziemy autolawetą, a to głównie dlatego, ponieważ zabieramy Subaru BRZ na lakierowanie. Jesteśmy na takim etapie budowy, gdzie wszystko będzie od tego momentu już śliczne, ładne, bardzo dobrze wyglądające i będziemy składać auto już po prostu na gotowo. Mega się jaram, bo to jest naprawdę chyba najpiękniejszy okres przy budowie samochodu. Tak więc mamy teraz małą przerwę na szamkę. Odpoczniemy chwilę i idziemy dalej w trasę do Max Racing. Dojechaliśmy do siedziby Max Racing. Idziemy zobaczyć, jak tam auto. Siema Marek. Siemanko. Zamykam godzinę. Wow, dachowanie było? Wszystko na odwrót, co? Mamy auto na obrotnicy i teraz Marek pokaże Wam, co zrobił przez ostatni czas. Co ja zrobiłem, już sam nie pamiętam. Od tej strony zaczniemy, od tej strony zawsze zaczynamy. Wszystkie jakieś takie dziurki niepotrzebne, duże zostały połatane. Poprzeczki chyba wtedy były, ale nie było chyba pasów, więc mocowania pod pasy zostały wstawione. Stelaż pod kuwety to taki, no moim zdaniem dość istotny element, bo nigdy ta podłoga w samochodzie nie jest równa i ta kuweta zawsze się później gdzieś wygina, często jakieś takie podkładki się daje, ale wiadomo, kuweta jest tworzywa, potrafi pękać, więc to jest na takich płaskowniczkach zrobiona, dopasowana, podcięta pod klatkę, a dodatkowo będzie taki fajny patent zrobiony. Przez to, że mamy wypoziomowaną powierzchnię pod kuwety, to kuweta będzie przyczepiana na rzep 3M. Dzięki temu będzie można łatwo sprzątać po każdym wyjeździe, unosząc, odrywając tą kuwetę i przyczepiając z powrotem, a ten rzep 3M Dual Lock jest tak mocny, że nic się z tą kuwetą nie będzie działo. Co tu mamy jeszcze w środku, bo już sam nie pamiętam. Ogranicznik pod pedał gazu, ogranicznik pod pedał sprzęgła, zaspawane otwory grodziowe przy przejściach na klatkę, wywiercone otwory do przejść na wiązkę, wjechały gwinty pod stelaż do nitro, który może będzie, może nie będzie, ale gwinty już są, żeby ewentualnie zamocować go. Ja się ugadałem z Markiem, że niektóre mocowania, które możemy wykonać wcześniej, to po prostu je przygotujemy i w taki oto sposób też będę miał mocowanie na nitro. Jak kiedyś się na nie zdecyduję, to mocowanie już będzie gotowe. Z tyłu też mamy kilka mocowanek zrobionych, to są mocowanka do nadkola, nadkole będzie przykręcane w razie właśnie jakiegoś strzału czy rozerwania opony, albo jak będziesz smażył kapciał na majówce w Toruniu, jak E30 to robiłeś i coś ci na przykład strzeli, no to będziesz mógł to nadkole wymienić. Tu mamy wszystkie elementy też pouszczelniane, żeby syf się nigdzie nie dostawał. Dalej, mocowanie pod chłodnicę paliwa, 3 punkty montażowe, chłodnica paliwa będzie z boku chłodnicy wody, także powietrze wlatujące na chłodnicę wody będzie przelatywało też przez chłodnicę paliwa, dodatkowo będzie zamontowany wentylatorek do niej. A tutaj mamy jeszcze wzmocnienia i wzmocnienie i jednocześnie też takie blaszki z gwintami porobione, żeby zrobić kierownicę właśnie do chłodnicy wody, żeby powietrze wlatujące nie wylatywało nam tutaj bokiem, tylko całe było skierowane prosto na chłodnicę. Tu mamy też gwinty wstawione, raz, dwa, trzy, do zbiornika na wodę, do natrysku na intercooler. Płytki pod poprzeczki, pod fotel pasażera, które są odkręcane. I w zasadzie tutaj jest najwięcej się zmieniło, bo cały stelaż pod zbiornik paliwa powstał, także tutaj trochę podłogi trzeba było obciąć i zrobić porządną zabudowę. Ona będzie jakby w 100% szczelna, bo na górze i na dole będzie pokrywa przykręcana razem z uszczelką, żeby w razie czego nigdzie to paliwo nie uciekało, a przewody będą rozprowadzone pod samochodem do tylnej części, tam gdzie będzie swirlpot. Otwory pozaspawywane i tutaj kawałek podłużnicy wycięty, on fabrycznie szedł nam dotąd, ale przy dużym kole, przy dużym skręcie to przeszkadza, więc trzeba było to wszystko powycinać. Gwinty powstawiane do przedniego pasa, żeby to można było sobie swobodnie przykręcać. Tam mamy gwinty do pompy wspomagania. Gwinty też zostały wstawione do pomp hamulca i sprzęgła.
Tak samo stelaż pod silnik od wycieraczki też ma swoje miejsce do przykręcenia. Kilka jeszcze jakichś takich przejść grodziowych na wiązkę, no to tutaj są duże, tutaj są zrobione mniejsze, bo panel z przełącznikami będzie na górze, więc żeby ten przewód nie szedł gdzieś sobie na wierzchu, tylko żeby był schowany, to są porobione po prostu odwierty w słupkach wewnętrznych, żeby wszystko było ładnie pochowane, żeby nie było pajęczyny na wierzchu. Obrócimy sprzęcik? Zobaczymy, jak wygląda tak naprawdę w pozycji latając bokiem. Można. Mocowanie do skrzyni biegów, też już wstawionymi gwintami, żeby można było przykręcić łapę. Mamy wstawione tulejki montażowe do przewodów chłodzenia, które będą szły pod spodem. Mamy wstawione tulejki do wspornika do osłony na wał, który będzie w 2 miejscach. Prawdopodobnie jeszcze na tym odcinku zastosujemy na całej długości wał taką osłonę aluminiową, bo tutaj będziemy mieli układ paliwowy, przewody wodne, więc w razie jakby coś się wydarzyło, no to na całej tej długości będziemy mieli 100% ochronę, że nigdzie właśnie przewodów nam nie pociągnie taki urwany wał, powiedzmy. Tutaj może teraz dobrze widać, ale właśnie rozmawiałem o tym wcześniej z Markiem, że zbiornik paliwa będzie właśnie jeszcze tak jakby osłoniony podłużnicą, więc całkiem fajnie to wyszło. Nie będzie narażony na jakikolwiek tam kontakt, powiedzmy. No tak względem seryjnego zbiornika, do którego mieliśmy wcześniej mocowanie, no to ten zbiornik jest 3 cm wyżej niż seryjny, więc myślę, że tutaj nie będzie co się obawiać, że gdzieś się zahaczy. Prędzej się zahaczy właśnie podłogą, tutaj od razu zaczyna nam się zawieszenie, gdzie zawieszenie było sporo niżej niż zbiornik, więc nie będzie strachu i będzie można gdzieś tam odważnie iść. Pakujemy sprzęcik na autolawetę. Teraz będzie trochę zabawy, żeby tym wjechać. Jak liczyliśmy, to powinno wejść na styk. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Dobra. Okej. Jest troszkę w górę. Dobra, no to powolutku opuszczamy. Jedzie powoli. Ja też. Czas odpływać. Dobra, dawaj na dół. Dobra. Do końca? Do końca. Wylądował. Zarzucaj tyłek tamtą. A z tą kamerą może? To był pierwszy bok Subaru, można powiedzieć, taki prawdziwy poślizg. Na kółkach. Na kółkach, 4. Jest i Supra. 3, 4.
ty się wspinasz, Paweł. No, zaraz będzie na ścianie, także okej. Keep the wall. No. No dobra, tylko teraz jak ty tu zjedziesz. Kto to później będzie wyciągał? No kto? No ja. Możemy za dużo. A jak to potem w drugą stronę? Jak masz? To nie ma szans, żeby się przeciw. Konstrukcja godna Nobla. No, fajnie to wygląda, naprawdę stabilnie. Nie, no nie ma szans. A w sumie wiesz co, Marek, jeszcze jak u ciebie jesteśmy, ja bym dograł jedno ujęcie, jak obracamy auto. No dobra, ale to w środku. A to w środku. Ale to pusto teraz, tak smutno. Co ja teraz będę robił? No. Nie ma Subaru. Tylko został pył. Pył po Subaru został. I pyk na Instagram będzie. Na pewno będzie przykuwało oko teraz w trasie. Nie dojdzie do niejednego wypadku po drodze. No. Coś się zagapi, może. Dziękujemy firmie Panta za możliwość przetransportowania tego auta. Co prawda nie na kasację, Ale blisko. ale nie, no nie blisko, gdzie ty, co ty? Ale zupełnie inaczej wygląda to auto teraz w świetle, świetle dziennym, nie? No. Zupełnie inaczej. Mamy pancernie przymocowane auto na dobrym patencie. Użyliśmy w okolicach 7 pasów. W każdą stronę jest spięte, do przodu, w bok, w lewo, w prawo, w tył, do góry, na dół. Tak się to prezentuje. Tu jeszcze podparte. Co, bo obrotnica nie miała obciążeń. I lecimy w trasę lakierować Subaru. Hurra! W końcu. Marek też się cieszy, nie będziemy mu głowy zawarczać. Będzie chwila spokoju w końcu. Nie no, naprawdę tak mi lżej, że ten samochód wyjeżdża. Bo to jest najgorzej, jak się tak dłuższy czas, wiesz, przy jednym samochodzie rzeźbi. Znaczy najgorzej, że taka jest jeszcze brudna robota na cały czas, że się wychodzi z tego garażu i jesteś cały pieprzony w tym syfie, no nie? Z nosa leci ten czarny kurz po prostu od tego szyfowania, więc też się nie mogę doczekać etapu, jak to już będzie składane, pomalowane, no bo Jak to będzie zawsze jest takie przyjemne i zawsze tak widać już całą tą robotę, która teraz została włożona. I taka satysfakcja, co? Że No takie oczywiście tej nowiutkie roboty tam części jest nam- jeszcze mnóstwo i też tam będzie jeszcze sporo cięcia, spawania, ale to tak jakby już poza samochodem. Także samochód trafi tam na halę do składania, a kilka jeszcze brudnych rzeczy na starej części będziemy robić. Good job. Będzie się działo, to na pewno. Ale się jaram. To jest takie coś, takie szczęście No jest. jest taki etap. Kolejny zamknięty level, jeden kolejny właśnie. level. Dojechaliśmy do lakierni i teraz czeka nas challenge, wjechanie tyłem autolawetą w wąską bramę. Tak jak lubimy. O, tu jest baner. Bracia postępcy zajmą się tematem. No i jesteśmy. I lusterkiem, pach. Z jednej najpierw, później z drugiej. Malowałem już tym twoim kolorem, nie? Niech cię kule biją, nie? Jakim moim kolorem? No tym, niebieskim. A, co to jest? Zły jak zły, nie kryje w ogóle.
Ale tu mnie będzie inny, więc spoko. Co potrzebujesz? Nie potrzebujesz nic chyba, tak? Jak ty go ze stopek zdejmiesz? No, to była cała akcja. No to Siema. ja się domyślam. Siema. To jest osoba, która zajmie się w ogóle Cześć, lakierowaniem. witam auta. was serdecznie. Jesteśmy u braci Postępskich i będziemy tworzyć ten samochód. Tak, będziemy tworzyć ładne Kolor. kolorki. Dokładnie. Aczkolwiek najpierw czeka nas misja zdjęcia auta. Mamy nagrany filmik dla Ciebie. Super. Z informacjami od Marka. Chcesz Dobra. tak, wiesz, żeby przekazać Ci... Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, bo... Jaką on ma też wizję, no bo to wiadomo, on to lepiej przekaże niż ja, na pewno. No jasne. Ten był akurat lightowy. Tak to nie wygląda. Widziałaś to? No! Przestraszył się. Jeszcze. Dobra. I teraz tak. Prawo. Teraz możemy tu podłożyć deseczki. Po prostu prawo. No teraz będzie dobrze. O, No, dawaj, jeszcze? dawaj. Dawaj. Jak wyjdzie to kółko, to idealnie tamte wjadą. To jest No tak na wiem. styk. Ja już mam na jednym. Spróbuj. Ale rozumiem, że nie chcemy No tych dawaj, belek. dawaj, jedziesz. Siądzie. Dobra, dawaj. No i jest nasz. I powoli. Czekaj, no to lekko poprawimy. No sam zjedź. Czekaj. Może napnę ją, co? Napnij trochę. Dobra. Tu dostał trakcji większej i już nie chciał iść. O. To co? Puszczam? Dobra. Dobra, puść go teraz. Wylądował! Super. Będzie tam? Czekaj, bo nie stanął. Tu jest cięższy. Nie, bo które? Oczywiście. Tak, żeby... O, właśnie. Żeby cały pod dachem jakby lało czy coś. Będziemy się dzwaniać. Jak ja będę przygotowany do czegokolwiek, to do ciebie zadzwonię. Super. Okej? Jak widzieliście, prace z Subaru wchodzą na nowy level i zaczynamy powoli lakierować karoserię. Jak macie swoje typy odnośnie koloru, na jaki będzie polakierowany samochód, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli Wam podobał się film, dajcie łapkę w górę, ponieważ dzięki temu film będzie się lepiej niósł. A ja zapraszam Was też na sklep driftpatriot.com, gdzie możecie kupić sobie driftowe ciuchy. Na bieżąco Facebook, Instagram, Śpiona.